Wyspa Rodos, największa w archipelagu Dodekanezu, położona strategicznie na granicy Morza Śródziemnego i Egejskiego, zaledwie 20 km od wybrzeży Turcji. Geograficznie należy do Azji. Burzliwe dzieje wyspy, która jest dziś popularnym celem turystycznym, sięgają epoki brązu, kiedy to wyspa Rodos została zasiedlona. Pierwsi mieszkańcy, którzy odcisnęli swój ślad na wyspie, to Karianie, prawdopodobnie migranci z Azji Mniejszej. Około 2000 roku przed naszą erą na Rodos przybyli Fenicjanie, a około 1700 roku przed naszą erą Minojczycy z Krety. Od 1450 roku przed naszą erą wyspa znajdowała się pod wpływem kultury mykeńskiej. Około 1200 roku przed naszą erą przybyli Dorowie, którzy założyli trzy potężne państwa miasta: Lindos, Iaissos i Kamiros. Miasta te osiągnęły dobrobyt już w VIII wieku przed naszą erą i utworzyły sojusz obronny znany jako Heksapolis wraz z Kos, Halikarnasem i Knidos, który jednak szybko się rozpadł. W VII wieku przed naszą erą miasta rodyjskie prowadziły ożywione stosunki handlowe na całym Morzu Śródziemnym, zakładając kolonie na Sycylii i w Azji Mniejszej. Ważną postacią tego okresu był tyran Kleoboulos z Lindos, który rządził miastem około 550 roku przed naszą erą. W tym samym czasie w pobliżu Lindos zbudowano pierwszą dużą świątynię Ateny. W V wieku przed naszą erą Rodos znalazła się pod panowaniem Persów, po czym walczyła z Atenami, które skutecznie odepchnęły Persów. W 408 roku przed naszą erą na północy wyspy założono nową stolicę, miasto Rodos. Miasto zostało zaplanowane przez słynnego Hippodamosa z Miletu. Dzięki korzystnemu położeniu miasto szybko stało się bogatym centrum handlowym. Okres starożytny określany jest jako Złoty wiek Rodos, czas rozkwitu handlowego i kulturalnego. W 334 roku przed naszą erą Rodos sprzymierzyła się z Aleksandrem Wielkim, synem Filipa II Macedońskiego, co zaowocowało nagrodą w postaci monopolu handlowego. Po upadku Imperium Aleksandra w 305 roku przed naszą erą Demetriusz Poliorcetes oblegał miasto Rodos, jednak bezskutecznie. Mieszkańcy Rodos, wierząc, że zwycięstwo zawdzięczają Heliosowi, bogu słońca i patronowi wyspy, postanowili wznieść mu hołd. W latach 294-282 przed naszą erą słynny rzeźbiarz Chares z Lindos zbudował olbrzymi posąg Heliosa znany jako Kolos Rodyjski. Miał on 30 do 32 metrów wysokości i stał na 10-metrowym piedestale. Do jego budowy zużyto ponad 12 ton brązu i 7,5 tony żelaza na szkielet, aby zapewnić stabilność. Wewnętrzny szkielet wypełniono gliną i kamieniami. Kolos rodyjski był jednym z 7 cudów świata starożytnego. Wbrew popularnym wyobrażeniom, kolos prawdopodobnie nie stał w rozkroku nad wejściem do portu, ponieważ ówczesna technika budowlana na to nie pozwalała. Według starożytnych opisów posąg przedstawiał Heliosa w pozycji wyprostowanej, osłaniającego oczy prawą dłonią i spoglądającego w dal, ozdobionego promienistą koroną. Posąg przetrwał zaledwie 66 lat. Został zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi na przełomie 227 i 226 roku przed naszą erą, przełamując się w kolanach. Powalony kolos leżał na ziemi aż do VII wieku naszej ery, ponieważ wyrocznia delficka nie sprzyjała jego odbudowie. W 654 roku naszej ery Arabowie, którzy zdobyli Rodos, sprzedali resztki posągu na złom wędrownemu kupcowi z Emesy. Kronika Teofanesa, wyznawcy, podaje, że nabywca wywiózł resztki, obliczywszy nimi 900 wielbłądów. Po rzymskiej inwazji w 164 roku przed naszą erą Rodos stała się jedną z prowincji Imperium Rzymskiego. W 42 roku przed naszą erą wojska Kasjusza, zabójcy Cezara, podbiły i splądrowały wyspę, co zapoczątkowało jej upadek. W 155 roku naszej ery trzęsienie ziemi zniszczyło dużą część miasta. W 313 roku chrześcijaństwo zostało uznane za dozwoloną religię, a wyspa ostatecznie weszła w skład Cesarstwa Bizantyjskiego. W kolejnych stuleciach Rodos cierpiała z powodu najazdów Gotów
Persów i Saracenów. W 672 roku wyspę po raz pierwszy zajęli Arabowie pod wodzą Mulajwi I, mimo że formalnie do 1309 roku należała do Bizancjum. W XI i XII wieku faktycznie rządzili nią Wenecjanie i Genueńczycy. W 1306 lub 1309 roku na Rodos osiedlili się szpitalnicy, czyli Joannici, zakon maltański. Po przejęciu wyspy po upadku Akki i odziedziczeniu majątku po templariuszach w 1312 roku Joannici zbudowali bezpieczną twierdzę. Pod ich rządami wyspa odzyskała dobrobyt. Joannici, wywodzący się w większości z arystokratycznych rodów Europy, prowadzili zbrojną walkę z muzułmanami i nieśli pomoc chorym. Joannici z sukcesem odparli ataki Egipcjan w 1444 roku i Turków Mehmeda II Zdobywcy w 1480 roku. Gdy rozpadło się Cesarstwo Bizantyjskie, rozkwitające Imperium Osmańskie przejęło kontrolę nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. W 1520 roku na tron wstąpił Sulejman Wspaniały, który ponownie zaatakował Rodos w 1522 roku. Podczas ostatniego oblężenia Joannitów turecka armia liczyła około 150 000 ludzi, podczas gdy twierdzy broniło 5600 rycerzy i najemników. Po trwającym ponad 6 miesięcy oblężeniu wielki mistrz Filip Vilires de Isle Adam musiał się poddać z powodu wyczerpania zasobów. Sulejman wynegocjował bezpieczne wycofanie dla 4200 ocalałych. Rycerze wycofali się na Maltę, gdzie zbudowali nową fortecę. Zwycięstwo to przyniosło Osmanom przełom na Morzu Egejskim, gdzie Turcy rządzili do XIX wieku. Rodos stała się częścią Imperium Osmańskiego na około 400 lat. Turcy, podobnie jak Joannici, prowadzili ożywioną działalność budowlaną, wznosząc też liczne meczety. Po zdobyciu miasta Osmanowie natychmiast utworzyli meczet, prawdopodobnie na miejscu kościoła świętego Jana. Sam Sulejman miał tam odprawić pierwsze piątkowe nabożeństwo, co symbolizowało przejęcie kontroli. Miasto Rodos zostało poddane intensywnej transformacji architektonicznej, w tym odbudowie murów uszkodzonych podczas oblężenia. Rodos stała się kluczowym centrum militarno-logistycznym oraz wyspą zesłań. Skazańcy byli wysyłani na wyspę, aby służyć jako wioślarze na galerach. Co więcej, Rodos stała się miejscem wygnania dla niewygodnych władców, w tym dla Hanów krymskich. Grób ostatniego Hana krymskiego, Sahida Gireja, który został stracony w 1787 roku, znajduje się w kompleksie Murada Reisa. Pod koniec XVIII wieku nasilił się konflikt między rządzącymi a rządzonymi. Choć Grecja odzyskała suwerenność w 1830 roku, Rodos pozostała częścią Imperium Osmańskiego. W 1912 roku po wojnie włosko-tureckiej wyspy Dodekanezzu zostały przyznane Włochom. Władza Włoch została usankcjonowana traktatem w Lozannie w 1923 roku. Rodos znajdowała się pod włoskim panowaniem do kapitulacji Włoch w 1943 roku, czyli formalnie przez 20 lat, a licząc od zajęcia aż 31 lat. Włosi zainwestowali na wyspie duże środki, rozbudowując infrastrukturę, otwierając Rodos na turystykę, budując szpitale, drogi i elektrownię. Odbudowali Stare Miasto, odnowili Akropol w Lindos, termy w Kalitea i klasztor Filerimos. Wzniesiono wiele okazałych budynków w stylu klasycyzmu modernistycznego, typowego dla faszystowskich Włoch, na przykład Pałac Sprawiedliwości z 1924 roku, Teatr Pucciniego z 1937 roku, Pałac Gubernatora z 1927 roku, Pałac Wielkiego Mistrza Zakonu Janitów został w znacznym stopniu odbudowany przez włoskiego gubernatora Cesare Marię de' Vecchiego, aby służyć jako oficjalna letnia rezydencja dla króla Włoch Wiktora Emanuela III, a później dla Benito Mussoliniego. Włosi podjęli również próbę italianizacji wyspy, wprowadzając nauczanie w języku włoskim oraz nadając mieszkańcom mniejsze obywatelstwo włoskie. W 1943 roku na wyspach Dodekanezzu wylądowały wojska niemieckie. W tym czasie Niemcy zamordowali około 2000 Żydów mieszkających na wyspie.
Wojska niemieckie skapitulowały zimą 1945 roku. Następnie przybyli Anglicy, którzy w 1948 roku przekazali wyspy Dodekanezu Grecji. Dziś stare miasto Rodos jest najlepiej zachowaną średniowieczną twierdzą w Europie i zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1988 roku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.